Spotykamy się dzisiaj na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, polskiej kolebce fonogestów, a spotykamy się tutaj w ramach projektu Cute Speech Europa i mamy niezwykłą przyjemność porozmawiania z osobą najwięcej wiedzącą o tej metodzie. Witam bardzo serdecznie panią profesor Kazimierę Krakowiak, osobę o wielu specjalnościach, ale gdy pytałem, jak przedstawić panią profesor, powiedziała, że mam powiedzieć polonistka, logopeda, pedagog specjalny. Pani profesor, proszę nam przybliżyć troszkę historii Cute Speech, historii fonogestów. Metoda Cute Speech, której w Polsce nadaliśmy nazwę metody fonogestów, to jest sposób porozumiewania się ludzi słyszących z ludźmi niesłyszącymi, a zwłaszcza z dziećmi niesłyszącymi. Historia tej metody to w istocie historia dążenia słyszących rodziców, słyszących i kochających swoje niesłyszące dzieci, dążenia do tego, żeby te dzieci włączyć w pełni do rodziny, do wspólnoty ludzi mówiących, do wspólnoty narodowej także. Historia ta zaczęła się bardzo dawno, bo takie dążenie rodziców było zapewne zawsze wtedy, kiedy w rodzinie pojawiało się dziecko, które niedoskonale słyszało i zagrażało mu ograniczenie rozwoju, głuchoniemota. Gdybyśmy chcieli historię szczegółowo opowiadać, trzeba by było bardzo dużo czasu, ale chciałabym zwrócić uwagę na jedno ważne w dziejach poszukiwań metod wspomagających rozwój mowy dzieci. Jedno zdarzenie, mianowicie działanie, badania doktora Jana Siestrzyńskiego, polskiego lekarza, który pracował w Wiedniu, a potem był pierwszym nauczycielem mowy w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. On pierwszy zaproponował program nauczania mowy przez oczy. Program odczytywania z ust. I on proponował wprowadzenie gestów wspomagających coś, co potem nazywano odczytywaniem mowy z ust. Z tym, że termin odczytywanie mowy z ust jest nieco mylący, bo można sądzić, że to jest w ogóle możliwe, No że właśnie. można odczytać mowę z ust. Nie można. Nie można. Nie można. Trzeba słuchać, trzeba patrzeć, trzeba starać się wiedzieć, co rozmówca mówi. I każde dziecko do tego dąży. Niesłyszące także. Siestrzyński był fizjologiem, to był lekarz. Badał czynności mówienia, czynności narządów mowy. Ale w jego czasach wiedza o języku była jeszcze niepełna. Dopiero Orrin Cornett, amerykański uczony, matematyk, fizyk, a jednocześnie pedagog, zgromadził taką wiedzę o języku, która pozwoliła znaleźć sposób na to, żeby człowiek słyszący mógł do niesłyszącego dziecka mówić tak, żeby to dziecko, patrząc, słuchając i włączając swoje dziecięce, pełne zdolności językowe, ten główny atrybut człowieka, zdolność do przyswojenia języka, żeby to dziecko, które mimo, że nie słyszy dobrze, mogło poznać język, przyswoić język, nauczyć się mówić i nauczyć się rozmawiać ze swoimi słyszącymi rodzicami, a także z niesłyszącymi. Pomysł polega na tym,
że wykorzystuje się całą wiedzę o strukturze języka, o tej właściwości zadziwiającej, którą ma nasz język, każdy język dźwiękowy. Jeśli sobie zdamy sprawę z tego, jak ten szyfr, ten kod jest zbudowany, to możemy zrozumieć, o co chodzi w tej metodzie. A język nasz jest zbudowany tak, że oto miliony zdań na miliony tematów możemy w języku dźwiękowym wypowiedzieć, łącząc według specjalnych zasad wyrazy w zdania, według zasad skodyfikowanych. Język jest kodem i zawiera zasady bardzo mocno nas obowiązujące. Ale proszę zdać sobie sprawę z tego, że każde słowo jest zbudowane z dźwięków zwanych głoskami, dźwięków artykułowanych. Każdy ten dźwięk jest wymawiany według ścisłego wzorca. Ten wzorzec to jest fonem. Ten wzorzec jest istotą kodowania w języku. I teraz proszę sobie uświadomić, że oto wszystkie te wyrazy zbudowane są z mniej więcej około 50 głosek. W każdym języku dźwiękowym jest nie więcej niż 50 głosek, bardzo niewiele. I każda z tych głosek różni się od innych zaledwie kilkoma cechami. Te cechy są najważniejsze. Kiedy pomyślimy, że oto B od P różni się dźwięcznością i dzięki temu odróżniamy wyraz półka od bułka, a P od K różni się miejscem artykulacji i dzięki temu odróżniamy wyraz półka od kółka, to zrozumiemy, o co tutaj chodzi. Dziecko, które przyswaja język, słyszy dźwięki i to słyszy je już nie tylko od urodzenia, znacznie wcześniej, przed urodzeniem słyszy już dźwięki, uczy się tych dźwięków. Ale czego się uczy? Przede wszystkim uczy się tego, żeby wiedzieć, co to za dźwięki, co to za głoski. Kornet to zrozumiał doskonale. Zrozumiał, na czym polega ta właściwość języka. Zrozumiał, że nie trzeba słyszeć wszystkiego. Trzeba tylko słyszeć, czym różnią się głoski. Istota metody fonogestów polega na tym, że po pierwsze szanujemy fakt, iż osoby z uszkodzeniami słuchu słyszą. Nie słyszą doskonale. Mają trudności z odróżnianiem głosek, ale nie jest tak, że nie słyszą zupełnie. I druga rzecz ważna, że chcemy im pomóc w słyszeniu tego, co istotne, czyli w odróżnianiu głosek. Nie zastępujemy mowy, ale ją uzupełniamy. W istocie dzieje się to tak, jakbyśmy do cech głosek, o których mówiłam wcześniej, dodawali jeszcze jedną cechę, którą można zobaczyć. Wykorzystujemy dłoń, która porusza się i w czasie, kiedy wymawiane są sylaby, wykonuje określony gest, nie zmieniający samego mówienia, nie zmieniający brzmienia, nie zmieniający rytmu mowy, dodaje tylko dodatkową cechę. Tak, żeby można było odróżnić wszystkie głoski. I na tym polegała sztuka stworzenia tej metody, ponieważ trzeba było tak poznać system każdego języka, żeby uchwycić, uwypuklić wszystkie głoski i dodać do nich dodatkową cechę, którą jest ruch dłoni w określonym układzie, w określonym kierunku. Na przykład,
Kiedy patrzymy na twarz mówiącego, nie możemy wzrokiem, a być może i słuchem, odróżnić głoski p, odgłoski b i odgłoski my. I nie wiadomo, czy ktoś mówi mama, baba, czy papa. Na twarzy to wygląda tak samo, ale kiedy użyjemy odpowiednich gestów, będzie tak: mama, baba, papa. To jest bardzo proste. Te gesty są bardzo proste. Ich trudność polega na tym, że w oparciu o analizę logiczno-matematyczną określonego języka trzeba było ustalić, jak i które głoski trzeba uzupełnić cechą dystynktywną, bo wszystkie głoski mają cechy dystynktywne, po których je rozróżniamy słuchem, także możemy wykorzystywać wzrok, a cute speech to jest metoda, która polega na dodaniu cechy dystynktywnej. Niczego nie zmieniamy, więc pomagamy słuchać, pomagamy patrzeć, pomagamy rozpoznawać głoski, rozpoznawać sylaby, wyrazy i zdania. I to naukowo zostało sprawdzone. To jest możliwe. Tysiące dzieci na świecie dzięki temu poznaje języki dźwiękowe i uczy się mówić w tych językach, a przede wszystkim uczy się rozumieć wypowiedzi, a potem czytać, pisać i uczestniczyć w życiu społeczeństwa. Tę metodę trzeba opracować do każdego języka osobno. Właśnie. To nie jest tak, że możemy sobie przenieść wersję angielską, na przykład tą pierwszą amerykańską do brytyjskiego angielskiego czy do francuskiego. I do każdej, nawet do każdej odmiany języka trzeba przystosować metodę. I w związku z tym trzeba było ją opracować do bardzo wielu języków świata. Mówimy o językach narodowych, dlatego mamy przyjemność rozmowy z panią profesor Kazimierą Krakowiak, która jest twórcą polskiej wersji fonogestów, polskiej wersji cute speech. Proszę nam przybliżyć, jak wyglądała sytuacja, w której pani współtworzyła, tworzyła w Polsce tę metodę. Inicjatorem przygotowania polskiej wersji metody cute speech był profesor Tadeusz Gałkowski, psycholog, znakomity mistrz nasz, od roku już nieżyjący, który przywiózł koncepcję fonogestów z Belgii. Przywiózł ją w wersji francuskiej i angielskiej. Ponieważ ja wtedy bardzo koniecznie potrzebowałam dobrej metody uczenia dzieci z uszkodzonym słuchem języka polskiego, podjęłam się opracowania tej metody. Zdałam sobie sprawę z tego, żeby stworzyć polską wersję tej metody, trzeba przede wszystkim zgromadzić pełną wiedzę o fonetyce artykulacyjnej, akustycznej i tak zwanej wizualnej języka polskiego. A na tyle dobrze się składało, że jestem uczennicą profesor Marii Dłuskiej, jednej z najwybitniejszych polskich badaczek dźwięków języka polskiego, twórczyni metody, twórczyni fonetyki artykulacyjnej. Więc zdawałam sobie sprawę z tego, jak to będzie niełatwe. Ale udało się po wielu próbach stworzyć taki zestaw głosek języka polskiego, który był konieczny, żeby można było mówić i rozumieć po polsku, żeby te najważniejsze głoski, dla których fonemy, wzorce są oczywiste, jasne, dały się ująć,
Kłopot polegał na tym, że w naszym języku jest głosek bardzo dużo, więcej niż w innych i spółgłosek. Samogłosek jest mniej. Natomiast mamy dużo grup spółgłoskowych. Trzeba było to opracować, wypróbować eksperymentalnie, żeby można było na pewno tak dopracować tę metodę, żeby dziecko z uszkodzonym słuchem mogło mieć dostęp do języka polskiego. Najpierw pracowałam z dziećmi i dorosłymi słyszącymi. Nie można przecież zastosować pomysłu, nie mając pewności, że będzie on skuteczny. Potem zastosowaliśmy tę metodę w rodzinie, między innymi w mojej własnej rodzinie, bo mam 2 niesłyszących synów i w szkołach specjalnych. Eksperyment pierwszy trwał 7 lat w szkole specjalnej, gruntownie opisany, jest na ten temat literatura. Potem, jak zasady naukowe wymagają, eksperyment był powtórzony i przy powtórzeniu w innej, nowej szkole w Kaliszu, najpierw prowadziliśmy eksperyment w Lublinie w szkole, w Radomiu, potem w Kaliszu. Wyniki były coraz lepsze, bo byliśmy lepiej przygotowani. Metoda w języku polskim potwierdziła, znaczy eksperyment potwierdził opracowanie metody poprawne, skutki były takie same jak w Belgii, jak w Kanadzie, jak w Stanach Zjednoczonych, jak w Australii. Mimo że nasz system jest nieco, system fonogestów jest nieco inny z konieczności. Bardzo zaciekawiło mnie pojęcie, pytanie takie troszkę retoryczne, widzieć czy słyszeć mowę. Czy można zobaczyć dźwięki? Jak to jest, pani profesor? Ich akustycznej postaci zobaczyć nie można, ale dźwięki mowy można i trzeba zobaczyć. Nikt nas nie nauczyłby się mówić, gdyby nie widział, jak mówią jego bliscy, jak mówią jego rodzice. Bardzo trudno wyobrazić sobie człowieka, który z łatwością mówi, mimo że nie widzi i nie czuje. Niewidomi dzieci, niewidome od urodzenia, uczą się mówić nieco dłużej niż inne osoby. My, zwykli ludzie, komunikujemy się, mówiąc, z wykorzystaniem wszystkich zmysłów, nie tylko słuchu, wzroku, dotyku, czucia wewnętrznego, a także obserwowania mówcy. Inaczej byśmy się nie dowiedzieli, co słowa znaczą. Słyszeć wypowiedzi, to znaczy wiedzieć, co mówi rozmówca, czyli wiedzieć także, jakie ruchy artykulacyjne wykonują jego narządy mowy. Oczywiście, że to jest w naszej wiedzy jasnej, a nie w takiej wyraźnej, której byśmy mogli opisywać, ale my wiemy, co robi nasza mama, która mówi, bo my od dzieciństwa wczesnego patrzyliśmy, jak ona to robi i sprawdzaliśmy, czy jeśli zrobimy to samo, to zabrzmi tak samo. To na tym polegało przyswajanie sobie mowy. Dziecko z uszkodzonym słuchem nie słyszy doskonale, ale widzi i może się uczyć uważnie słuchać. Moi uczniowie mówili mi bardzo często, zwłaszcza wtedy, kiedy dostali nowe aparaty słuchowe, albo wtedy, kiedy dostawali implant ślimakowy, przychodzili i mówili, proszę pani, ja teraz słyszę fonogesty. Słyszę fonogesty, to znaczy wiem, co się mówi, to samo się da słyszeć. Istota funkcji fonogestów polega na tym, że one mogą służyć w nauczaniu mowy z użyciem wszystkich nowoczesnych, coraz doskonalszych protez, urządzeń. I na całym świecie stosuje się fonogesty przed implantacją,
często w trakcie, ponieważ wtedy słyszenie jest ograniczone jeszcze bardziej. Mamy takie przykłady, kiedy ktoś, kto nauczył się mówić z fonogestami, potem dostał implant i mógł już wycofać fonogesty, bo fonogesty mogą być w pewnym momencie niekonieczne, jeśli się już dobrze słyszy. Ich funkcja polega na tym, że uczą słuchania, a jeśli słyszenie jest niemożliwe, to je po części zastępują. Cała trudność polega na tym, że ktoś, kto chce pomagać dziecku niesłyszącemu, musi się tego nauczyć. I na początku jest to trochę trudne. Rodzice się tego często boją i dopiero ci, którzy kilka tygodni się uczyli, mówią, nie, to jest mniej więcej takie łatwe jak prosta gra na instrumencie, a potem to już może być wirtuozeria. Ale i wtedy już nie jest ciężko, już jest łatwo. Na początku jest trudno i fakt, że się nie zawsze wykorzystuje tę metodę, wynika z tej trudności na początku, bo ta trudność na początku troszeczkę ogranicza motywację do używania fonogestów. Także bardzo ważne jest zdanie sobie sprawy z tego, że my tutaj nie zastępujemy mowy, nie zastępujemy dźwięków, pracujemy w tej rzeczywistości komunikacji, uzupełniając, wspomagając i przede wszystkim nie przeszkadzając. Możemy mówić płynnie, melodyjnie, możemy śpiewać. Bardzo wiele osób pięknie śpiewa z fonogestami. Dzięki temu dzieci z uszkodzonym słuchem korzystają z tego. Możemy opowiadać, możemy uczyć nowych słów. To jest metoda, która w niczym nie przeszkadza w każdym razie. Bardzo dziękuję. Metodę fonogestów przedstawiła Państwu pani profesor Kazimiera Krakowiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękuję bardzo za wypowiedź.